Gry wideo ostatnimi czasy stają się całkiem niezłą inwestycją. Ceny tytułów potrafią potężnie skoczyć do wielokrotności ceny startowej. Oczywistym jest, że te najdroższe gry to te najbardziej niespotykane i rzadkie. Niestety ciężko jest dziś zebrać takie zestawienie, bo ceny są płynne, a i one same wahają się w zależności od tego, czy gra jest jeszcze w folii, czy już nie. Ceny podawane w tym zestawieniu potraktujcie umownie. Większość z nich wziąłem z portalu zajmującego się wycenianiem gier wideo i w momencie, w którym ten film oglądacie, mogą być już nieaktualne. Na świecie sprzedano ponad 150 milionów sztuk konsoli PlayStation 2. Szacunkowo do konsoli sprzedano 1,27 miliarda gier. Do dziś konsola PlayStation 2 jest najlepiej sprzedającą się maszyną do gier w historii. Czy w tych miliardach sprzedanych kopii gier można odnaleźć perełki warte fortunę? Oto 10 najdroższych gier na PlayStation 2. Bully Collector's Edition. Doskonała gra od Rockstara, na której drugą część czekam do dziś. Gra została wydana pod dwoma tytułami, w Stanach jako Bully, w Europie jako Canis Canem Edit. Jednak nie te wersje są najdroższe. Najwięcej zapłacimy za edycję kolekcjonerską w specjalnym pudełku stylizowanym na szafkę szkolną. W środku oprócz gry znajdziemy naklejkę, komiks i specjalną nadmuchiwaną piłkę do gry w zbijaka. Biohazard 5th Anniversary. Japońskie wydanie zbiorcze popularnej serii Resident Evil. W eleganckiej metalowej teczce wyłożonej sztuczną skórą i ozdobionej logami z gry znajdziemy 3 części klasycznego Residenta oraz Weronika X. Oprócz gier są tam brelok do kluczy, długopis, specjalny nieśmiertelnik z numerem seryjnym oraz Wesker Report na DVD. Wydanie robi wrażenie, szczególnie ta teczka, która może posłużyć nam do przeniesienia bułek do roboty. Szacun wśród graczy plus 100. Rule of Rose. Tej gry nie mogło zabraknąć. Nie dość, że nie jest to edycja specjalna, a zwykłe wydanie, to w zależności od regionu, z którego jest gra, ceny są drastycznie różne. I tak najtańszą wersją jest wersja japońska, którą można kupić łatwo za około $70. Wersja amerykańska to wydatek rzędu $170. Najdroższą jest wersja brytyjska z racji tego, że gra została w kraju zbanowana i pojawiło się tam tylko parę sztuk tej gry. Ta wersja, o ile ją kiedykolwiek znajdziecie, to wydatek około kilku tysięcy dolarów. Przy czym schodzi jak ciepłe bułeczki z mojego warzywniaka. Inne wersje językowe, francuskie, włoskie, niemieckie, także nie schodzą poniżej $100. Kuon. Kuon to kolejna gra, która jest zwykłym wydaniem. Koszt japońskiej wersji gry to niecałe $40. Kłopot jednak wtedy, gdy chcesz zagrać w nią w jakimś ludzkim języku. Wersję brytyjską kupisz za około 100 funciaków. Natomiast wersja US to już wydatek rzędu $162 za wersję rozpakowaną. Za nierozpakowaną ponad 2 razy drożej. Cena tego tytułu wynika z minimalnej sprzedaży poza granicami Japonii. Trzeba było kupić jak się od razu pojawiła, od razu z 10 sztuk, co? Marvel vs. Capcom 2. Bijatyka, w której następuje crossover dwóch światów, była zawsze dość droga. Gra skonwertowana z Segi Naomi dziś także stanowi ozdobę w kolekcji niejednego gracza. Najdroższą edycją jest wersja US, gdyż ta wersja jest najrzadsza i ponownie jest to najzwyklejsza edycja bez wodotrysków. Street Fighter 3 Third Strike Limited Edition. Japońska edycja konwersji gry z systemu CPS-3 w wersji limitowanej. Nie dość, że należy do najdroższych, to jeszcze trzeba mieć sporo szczęścia, aby ją upolować. W eleganckim pudełku ozdobionym artem Chun-Li znajdziemy grę, specjalny poradnik oraz puzzle składające się z 500 części. Metal Gear Solid 3 Snake Eater Subsistence Limited Edition. Limitowana wersja MGS Subsistence pojawiła się w Japonii i USA, jednak to ta druga jest tą droższą. Różnice pomiędzy wersją limitowaną a zwykłą to dodanie płyty Metal Gear Solid Saga Volume 1 i specjalnej czerwonej tekturowej nakładki na pudełko. Co ciekawe, zwykła wersja US nie posiadała Theater Disc, czyli 3,5 godzinnego filmu zmontowanego z cutscenek. Ta płyta pojawiła się dopiero w wersji limitowanej. W Europie dysk z filmem był standardem, choć nie dostaliśmy sagi i tej tekturowej nakładki. Chlip chlip. Metal Gear Solid 2 Premium Edition. Limitowana wersja drugiej części Metal Gear Solid pojawiła się tylko na rynku japońskim. Te edycje są znane pod nazwą Premium. W sporym czarnym pudełku ze srebrnymi napisami odnajdziemy grę, artbook, płytkę DVD z trailerami MGS1 i MGS2 oraz materiałami o powstawaniu gry oraz w niewielkim czarnym pudełku figurkę Snake'a w kolorze srebrnym. Figurka w pełnych kolorach była dostępna za parę dolarów.
Ta figurka różni się od tamtej kolorem oraz tym, że można ją rozłożyć na części. Metal Gear Solid 3 Snake Eater Premium Edition. Kolejna japońska wersja premium MGS-a, tym razem Snake Eater. Gra w sporym zielonym pudełku ze srebrnymi napisami. W środku znajdziemy grę z co ciekawe inną okładką niż standardowa wersja japońska. Ta jest wersją okładki z US. Gruba książka o historii MGS-a, oczywiście po japońsku, bonus DVD z trailerami i materiałami z produkcji, ciekawie wydany artbook na szarym papierze, w którym znajduje się także plakat oraz model Shagohoda w skali 144:1 w pudełku stylizowanym na stare rosyjskie modele. Jurassic Park Operation Genesis. Tak, to nie pomyłka, ta wyjątkowo rzadka gra oparta na licencji Parku Jurajskiego to Biały Kruk. O ile za wersję rozpakowaną zapłacimy jeszcze w miarę rozsądnie, to wersja zafoliowana to już poszukiwanie świętego Greala. Gra nie posiada edycji kolekcjonerskiej, jest to zwykła standardowa edycja, a mimo to wskutek niskiej sprzedaży, bo zapewne jest to nie wąski krab, gra stanowi rarytas na rynku kolekcjonerskim. Chciałbym powiedzieć Wam więcej o rzadkich grach, ale ramy top 10 są nieobłagane. Dorzucę parę tytułów, które mogą Was zdziwić, a które są warte niewielką fortunę. Na przykład Final Fantasy X. Tak, w wersji US zafoliowanej ta gra jest warta około $300. Tekken 5 Ultimate Collector. Tutaj to nie dziwi, gra została wydana z arcade stickiem, więc i cena nie powinna być szokiem. Nowa to około $190. I na przykład Resident Evil 4 w edycji premium. W folii jest warto około $130.